Witam już z daleka. 26 sierpień 2025 rok. Pomału się zbliżam. Ostatnio mam sporo prac zupełnie innych i tak niespodziewanych. Myślałem, że uniknę ich, a jednak nie. No, kosmogram jest fantastyczny ze względu na to, że Słońce już jest w ładzie wagi, a jest w znaku Panny. I ktoś tutaj bardzo dobrze powiedział, że czy jest lepiej, bez różnicy, kiedy się rozpoczyna, w jakiej dładzie, to tylko świadczy po prostu o formie. No teraz będą negocjacje, teraz wszyscy będą negować każdego z każdej strony i no co tu ukrywać, nasz prezydent Nawrocki będzie miał trudny orzech do zgryzienia, co nie jest prawdą, bo jakby nie było, jesteśmy w pannie, a on jest rybą, więc naprzeciwko. Więc on tutaj świetnie będzie rozgrywał te szachy, jak to się mówi, Yang King, tak? Czyli mamy po jednej, po drugiej stronie, czyli mamy dokładnie to samo, co mariaż pomiędzy baranem a wagą. Dobre? Dobre sobie. I to jest to samo tutaj, także trzeba brać pod uwagę, księżyc jest w wadze też doskonale i w dładzie wodnika. No to wolność za wszyscy chcemy na wolność. No i pan prezydent nasz Nawrocki robi bardzo dobrą robotę. Bardzo się cieszę w ogóle z takiego podejścia do egzekucji pomysłów. Bo to jest egzekucja pomysłów i to doskonała ta egzekucja. A, bo w ogóle podejdę, tutaj macie kosmogram, tak. Świetnie. Co jest najważniejsze w tym wszystkim? Najważniejsze jest to, że Słońce jest w kwadraturze do Urana, więc troszeczkę dużo pracy związanej z tymi działaniami wolnościowymi w założeniu, no i trzeba będzie jednak ukrócić. No, Zielony Ład już jest ukrócony, już powrót do tego wszystkiego. Urzędnicy jeszcze nie wiedzą o tym, bo oni długo nie będą wiedzieć o tym. Ich trzeba po prostu wymienić. Ich trzeba wymienić, tak jak powiedział to pan Cejrowski i wszyscy tam. Najlepiej na lewo, bo tam czekają na nich. No i mogą dostać potem, tak, tutaj ktoś chciał 15 tysięcy, tak słyszałem, i dostał na wyjazd z Polski, bo on nie chce w tym kraju być i z tego KPO chyba, jeżeli dobrze zrozumiałem. No, bomba, za 15 tysięcy kogoś się pozbyć, kto nie chce tu być. Fantastycznie. Tylko żeby już nigdy nie wracał i żeby nie opowiadał o tym, że jest Polakiem, bo to jest nieładne, bo ja tutaj pokoleniowo jesteśmy od bardzo dawna i ciągle dążymy do tego, żeby tutaj był ten kraj i ten kraj miał taką charakterystykę troszeczkę orła białego w koronie, ale tej zamkniętej koronie, wiecie o co chodzi. No i przede wszystkim faktem to, co tutaj pan Cejrowski, powtarzam za panem Cejrowskim, dlatego że to też jest, nasz hymn jest przepiękny, to trzeba przyznać, że tak, ale te słowa to no, są takie lekko zastanawiające się, co wolno robić. A tutaj powinno być do przodu, no albo Bogu Rodzica, albo Rota, tak, no to jest proste. Ale powtarzam się, Księżyc zbliża się do Marsa, no więc jeżeli się zbliża do Marsa Księżyc, to co widzieliście tutaj to mamy siłę, energię działania i taką siłę działania, energię i bardzo mocno podchodzimy i społecznie ogólnie podchodzimy do takich rzeczy. Trzeba przyznać, że ten okres najbardziej związany z Panną to jest rozliczenia, nasze rozliczenia z naszą psychiką, z naszymi działaniami i tutaj powinniśmy brać to bardzo pod uwagę. Przede wszystkim przeczyścić swoje ja, swoją tożsamość, swoją możliwość akceptacji tego wszystkiego, co nazywamy
świadomością po prostu, naszą świadomość. To jest najważniejsza rzecz. Tutaj by trzeba było brać pod uwagę najważniejszą rzecz, która jest, że możemy zmienić swoją osobowość. I to jest bezwarunkowa rzecz, że teraz w tej wadze możemy to zrobić bezboleśnie. Możemy oduczyć się od pewnych rzeczy. Pamiętajmy, że panna ma charakterystykę medyczną. Tam jest Merkury. Merkury rządzi całym układem naszym nerwowym i w tym momencie możemy przerzucić to na drugą stronę, czyli na ryby i poświęcić to tam na stosie nicości. I to jest najważniejsze, żeby to umieć zrobić, czyli to zależy też od kosmogramu i jak prowadzi astrolog, bo większość astrologów to są książkowi astrolodzy, przykro mi, ale książkowym astrologiem, chociaż tutaj widzę, że jest taka grupa pewnych osób, które świetnie śledzą tutaj moje wskazania i pewnie jeszcze jakichś innych astrologów bardzo mądrych. Szkoda, że ja nie widzę, zresztą ja nie szukam, ale tutaj takim bardzo mądrym astrologiem, jeżeli chodzi o medycynę, jest pan Galos. I faktycznie on tą medycynę, z tym, że on ustawiał troszeczkę tą medycynę, znaczy inaczej, jeżeli było to w kosmogramie, to o tym mówił. Nie zawsze kosmogram jest prawidłowy. To jest najgorsza rzecz, że czasami ulegamy tak zwanej sugestii, czyli to, co powiedział astrolog. I ja nieraz widziałem takie kosmogramy. Dlaczego? Dlatego, że ktoś przyszedł do profesora Leszka Weresa, podał godzinę, a on zrobił ten kosmogram, a to wcale nie była ta osoba. I ta osoba siedziała jak na tureckim kazaniu, ale wszyscy mówili, że pan profesor jest najlepszy. No to wszyscy robimy u pana profesora kosmogram, a to się okazuje, że to wcale nie jest tak. No i teraz mamy tutaj problem i to problem dosyć poważny, bo ta osoba mówi, ale przecież profesor powiedział, że tak i tak. No nie. Trzeba jeszcze posiedzieć nad jedną rzeczą i tu jest najtrudniejsza rzecz, że te godziny urodzenia, które są, trzeba jeszcze sprawdzić mnóstwo rzeczy. To, że jest zapisane, ja też mam zapisane i zupełnie, co ciekawe, zupełnie inne miejsce urodzenia, zupełnie inne miejsce jestem. I bardzo dobrze, dlatego że ktoś zacznie grzebać w moich jakiś astrolog, to nagada takich bzdur, że się w głowie nie mieści. A był moment, kiedy ja naprawdę myślałem, że ja urodziłem się tu i tu, a urodziłem się zupełnie gdzie indziej i mam nadzieję, że ja wiem gdzie. I mam to zaznaczone, ale trzeba jednak mimo to dwie dłoda samce dają jedną i drugą sytuację i tutaj to jest poważny dylemat, którego nawet nie umiał rozwiązać profesor Leszek Weres, bo i żaden z moich kolegów. Jedyną osobą, która, to kiedyś Wam pokażę, porozmawiam z tą osobą, która to robi dokładnie wahadełkiem. Ale to trzeba być naprawdę wielkim specjalistą, i jest wielkim specjalistą. Ale to dopiero jak ruszy offsetka, wtedy się spotkamy i wtedy będziemy robić te rzeczy w pełni i sprawnie. Teraz następnie tak, jeżeli patrzymy na te kosmogramy, na to wszystko, co się dzieje wokół nas, a najbardziej to, co tworzy się tutaj w polityce, to polityka w tej chwili lekko jest przerażona. Lada moment pan Nawrocki jedzie do Stanów Zjednoczonych. Są dwie opcje, które mówią o tym, że pan Nawrocki będzie przymuszony do pewnych rzeczy, przede wszystkim do tego, żeby tutaj działać. Zobaczymy. Ja jeszcze nie robiłem pana Nawrockiego na to miejsce, bo to trzeba też zrobić na to miejsce. Mam nadzieję, że do tej pory
ta offsetka ruszy w normalny sposób i będziemy mogli sobie tutaj inaczej na bieżąco robić, bo wszystko jest bardzo łatwe, jeżeli tylko robi się to tak ad hoc, ale ad hoc to nie jest tak. Najlepiej jest jednak robić to na gorąco, na żywym jakby, na żywych aspektach, dlatego że wtedy uruchamiamy w sobie tą wrażliwość, a nie tą uczelnianą taką, że to co będzie i potem są takie skutki, że ktoś na przykład z kimś musi się podpierać kimś i musi być dwóch albo trzech. Co innego, kiedy dwóch czy trzech astrologów komentuje aspekt, a co innego, kiedy podpierają się jeden drugim, co jest śmieszne. A dlaczego? No dlatego, że są słabi. No są słabi, no przykro mi, ale ja ostatnio oglądałem gdzieś tam kilku, ale to tylko się tak składa. Zresztą mam nadzieję, że w najbliższym czasie, zresztą bardzo trudno jest znaleźć osobę, która jest elokwentna na tyle, żeby z nią współpracować, bo tak jak ja z Tadeuszem, ale Tadeusz trudno ma swoje obowiązki i Tadeusz jest naprawdę dobrym astrologiem i świetny w Duodasamsach. Uważam, że on w tej chwili no nie mówmy o profesorze Weresie, ale jeżeli patrzymy na Duodasamsę, to Tadeusz jest według mnie najlepszy w Polsce. Według mnie, jeżeli chodzi o Duodasamsę. Nie ma gadania, on najlepiej pracuje na Duodasamsach. Zresztą, no cóż, jeżeli ktoś nie miał innego źródła utrzymania astrologicznego, tylko matematyczne podejście do tego działania, no to mamy skutek. I skutek według mnie jest genialny, bo Tadeusz jest świetny, zresztą czekam go, powinien dzisiaj się pokazać albo jutro u mnie, ale czy zdążymy zrobić jakiś film i porozmawiać sobie o astrologii, zobaczymy. Bardzo bym się cieszył i bardzo bym był content, drogi Tadeuszu. A następna sprawa, która jest, no, czas, który nas obejmuje w tej chwili i to wszystko, co się dzieje, to KPO, które wydawane są te pieniądze na jakieś żaglowce, na jakieś głupoty, na jakieś solaria. Ja nie chcę się powtarzać, bo tego jest tak dużo, że po prostu i nawet żałuję, że w tym nie brałem udziału. No, dlaczego nie? Bym sobie 7 kamer kupił i wtedy bym wykrzykiwano, że 7 kamer kupiłem, a te 7 kamer bym umieścił i byście mogli robić dobre programy, byśmy mogli robić fantastyczne programy. Dawid w tej chwili ma bardzo dużo pracy, mam nadzieję, że przyjedzie, bo poprawi mi ten cały sprzęt mój, bo ja już dostaję kociokwiku od tego, że nie mogę. No ale to wszystko jest możliwe, wszystko jest w naszych rękach. No i cóż, słuchajcie, najważniejszą rzeczą jaką jest, to jest to, że działamy w taki, a nie w inny sposób, robimy to, co robimy i unikamy albo odchodzimy od naszych nawyków. Te nawyki, których się lękamy, no, tych nawyków jest dużo. Pamiętajcie o tym, to jest panna. I w tym momencie, jeżeli macie możliwość zmiany swojej psychiki, zmiany swojego spojrzenia na pewne rzeczy, no to macie całą moją, tutaj służę całą moją astrologią i nie tylko, bo teraz jest możliwość resetu albo też nadrobienia tego wszystkiego, co żeście zgłupieli, bo za chwilę przychodzi waga i będzie nowy rok, no i do widzenia. I już startujemy i jedziemy bardzo daleko jedziemy, bo to są lata wyjątkowo niebezpieczne ze względu na to, że jest ta epoka wodnika i ta epoka wodnika tworzy u niektórych glorię i chwałę. A ta gloria i chwała, no co tu ukrywać, niektórzy dostają jasnowidzenia i zaczynają trzeźwo myśleć. Ja tutaj bardzo jestem content, że politycy
starej daty i tak nazwijmy to, którzy doznali bardzo silnych doświadczeń, no przeszli przez tą drogę tak zwaną łokciowania i wybili się na czoło, zaczynają prawdę mówić i ta prawda jest troszeczkę gorzka. Troszeczkę gorzka, no nie czarujmy się, ale współcześnie rozmawiając o niektórych rzeczach i o niektórych zjawiskach, które się dzieją, no to chociażby w tej chwili przyglądając się to, co robi Robert Kennedy i to, co buduje tutaj te działania, co robią Stany Zjednoczone u siebie, które jakby nie było to, co mówiłem od początku, że jednak mają wpływ na współczesność i tutaj na Europę. I my w tym momencie możemy realizować właśnie te plany. Te plany i one są dla nas jakby czołowymi punktami tego, co nazywamy wolnością. I wolność jest na tyle wspaniała, że możemy sobie odwrócić się od tej wolności, którą nam lansują. Nie będziesz miał nic, będziesz szczęśliwy. No faktem, że jeżeli nie będę miał nic, to będę szczęśliwy, chyba tylko umierając. Bo po drugiej stronie mamy ryby, a ryby to jest ten moment i właśnie te ryby zostają bardzo często wykorzystane. Czy w formie skorpiona, czy w formie raka, czy zabór waszych korzeni, czyli wszystkiego, co macie w domu i zniszczenie. Z kolei skorpion to są te wszystkie medyczne eksperymenty pogranicza i śmierci. No i macie ryby, które są naprzeciwko właśnie współczesnej panny. No i macie wszystko zrozumiałe, dlaczego tak jest i dlaczego w tej chwili już się zaczyna mówić o nowych środkach utylizacji. No więc jeżeli na przykład popatrzymy sobie na to z punktu widzenia tylko i wyłącznie zdrowego rozsądku, to ten zdrowy rozsądek pokazuje nam, że musimy odejść jak najdalej od tej rzeczywistości, którą chcą nam wcisnąć. I ta rzeczywistość, która jest zaplanowana, przybliża nas do momentu, kiedy musimy spojrzeć prosto w oczy i po prostu zmienić nasz nie tylko światopogląd, ale pogląd na pewne znaczenie chociażby rozsądku. Rozsądek to jest przede wszystkim matematyczność i likwidacja chociażby takiej dziedziny jak arytmetyka w szkole, zmniejszanie godzin. Jest to zniszczenie całej kultury naszej polskiej, lechickiej i pozbawienie nas źródła utrzymania, jakim jest 2 dodać 2, że to się kończy 4. A 2 dodać 2, no to wiemy o tym, że wtedy utrzymujemy jakby poziom naszej cywilizacji w punkcie 0. A dzisiaj cywilizacja jest dokładnie raczej minusowa i dlatego mamy napływ jakichś dziwnych stworów, które są kulturowo zupełnie odbiegają od naszego łacińskiego myślenia, a to łacińskie myślenie, czy jest dobre, nieważne. Kochamy się w tym łacińskim podejściu do życia, kochamy to, co jest najważniejsze, kochamy religię, kochamy wolność, kochamy niezawisłość i co najważniejsze, mamy sprawiedliwość. A sprawiedliwość jest tylko wtedy, kiedy będziemy na tym przed tronem ostateczności, tak? I wtedy nam wymierzy sprawiedliwość, a do tej pory to, co ziemskie, to sprawiedliwe jest, to no przypuśćmy, trzeba by brać od Hammurabiego kodeksu do współczesności, ale współczesna teoria, że możesz mieć nic, a być szczęśliwym, no więc jeżeli masz nic nie mieć, no to po co ci prawo, tak? Prawo jest ci wtedy niepotrzebne, bo wtedy jest tylko i wyłącznie prawo kogoś, kto ciebie wyeliminuje ze względu na to, że zgubiłeś gdzieś kartę plastikową i nie wejdziesz kompletnie nigdzie, ani do swojego domu,
ani do swojego ulubionego sklepu, ani nawet nie wejdziesz do środka lokomocji, który możliwe, że będzie bez kierowcy i nie wejdziesz kompletnie wszędzie. A jeżeli Cię zauważą jakieś androidy, czy tam jeszcze jakieś inne stwory, że poruszasz się niezgodnie z rytmem, wtedy po prostu nałożą na Ciebie karę utylizacji. No i cóż, co zrobisz? Jeszcze nie wymyślono jakiegoś środka, ale cały czas moja koleżanka mówi: słuchaj, gdzie są ci ludzie z Atlanty? Gdzie są ci ludzie z Atlantydy? Tutaj chodzi o to. Gdzie są groby tych naszych przodków? No i właśnie ona powiedziała w ten sposób, że możliwe, że kapłani stawali w kole i działali dźwiękiem i po dźwięku ciało rozkładało się. Czy jest to możliwe? No, mamy biblijne trąby jerychońskie, które zniszczyły mur i mamy doświadczenia, jeżeli mamy tutaj piękne pomieszczenie z kryształowymi kieliszkami i zaczynają panowie najpierw aria, a potem panie wchodzą na te wysokie tony, to kieliszki pękają. Czy nasze naczynia mogą pęknąć? Chyba tak. Tylko trzeba umieć wykorzystywać te dźwięki. A w dodatku, jeżeli patrzymy na historię Shaolin i tych sposobów opanowanych przez mnichów i nie tylko, także i tych lachów, że dźwiękiem można czarować i leczyć, ale uśmiercać również. I to jest właśnie ta panniastość, to jest właśnie ten moment, kiedy my rozmawiamy o jakiejś kulturze, a w dodatku trzeba przyznać, że to coś takiego dziwnego, jakieś takie fruwające, ale nie pająk, to znaczy nie pajączek, jeszcze nie jest babie lato, ale może już początki działania są. Także w tym momencie powinniśmy bardzo rozważyć swoje postępowanie, swoje działanie, swoje wszechobecne zastanowienie się nad tym, jacy jesteśmy, dokąd zmierzamy i jakim kierunku. I jeszcze jedna rzecz. Nie wierzcie w bajki, że ta epoka wodnika będzie łatwą epoką. Nie, epoka wodnika będzie powrotem do bardzo normalnego życia, które jest bardzo trudnym życiem, bo życie składa się z trudu i jeżeli coś chcesz mieć, to będziesz musiał to wytworzyć. I powrotu do czystej formy. Czysta forma to jest siekierka niezamieniona na kijek, tylko dlatego, że chciał tak stryjek. Tylko jest to narzędzie pracy i narzędzie pracy, które możemy wytworzyć to, co chcemy. A w rzeczywistości hard ducha to jest następna sprawa, gdzie dlatego też hoduję harta i dlatego też obcuję z tą rasą, żeby nauczyć się od nich pewnej konsekwencji, umiejętności zachowania. A to jest dosyć poważna rzecz. No i następna rzecz, która jest bardzo istotna, to myślenie, jeszcze raz myślenie. Myślenie to jest podstawą egzystencji naszej i tutaj trzeba brać pod uwagę najważniejszą rzecz, że jeżeli będziemy odchodzić od pewnych systemów, to może być bardzo niebezpieczne. To może być wyjątkowo wredne i wyjątkowo niefrasobliwe dla naszej nie tyle cywilizacji, co kultury, która dopiero nadejdzie, bo ta kultura wodnika jest jednak zupełnie inna jak kultura ryb i Duch Święty, który prawdopodobnie, bo jest to epoka, przynajmniej ja tak to nazywam, że epoką Ducha Świętego, bo jednak tutaj trzeba brać pod uwagę, że to jest ten moment i ten moment świadczy właśnie o takiej, a nie innej strategii.
Słuchajcie, odchodzę, dlatego że przyszedłem stamtąd, więc tam też pójdę, bo muszę odejść i zostawiam Was z tym problemem. Piszcie bardzo chętnie, jak macie jakieś dylematy, tak jak tutaj bardzo dziękuję za ten wpis o tych dładach, także, ale o tych dładach no jeszcze troszeczkę musimy pomyśleć, jak to zrobić. Ja zresztą muszę to zrealizować o tych dładach, ale lada moment powstanie początki kursu, także proszę zwracać uwagę na to. Nie zapisywać się jeszcze, ale zwracać, że jestem chętny albo cokolwiek, dlatego że ja będę organizował, tylko zaznaczam, że powstaną 2 kursy. Jeden kurs dla takich, którzy za bardzo nie chcą, tylko chcą przyjrzeć się, jak to wygląda, co jest dla mnie no takim czymś, co i tak, jeżeli wejdziecie na ten kurs normalny, taki powiedzmy, że jaki on jest? On jest pełen kurs. Pełen kurs, twardy kurs, bardzo poważny kurs, dlatego że pracujemy na własnych kosmogramach uczestników i tam będzie tylko kilka osób, będzie góra 6 albo 6 plus ja, plus także jeżeli to rozbijemy na grupy, nawet pójdę na ten układ, że będą tylko 4 osoby na kursie, plus mój uczeń, któryś z uczniów, znaczy inaczej asystentów. O, po to, żebyśmy mogli od czasu do czasu spotkać się wszyscy razem, żebyście się poznali i będziemy mieszać potem już w grupach asystenckich. To znaczy już potem, jak przejdziecie do kosmogramów już po kursie, powstaną grupy, które no, będą tworzyć następne pokolenia, bo co tu ukrywać, ale z tą prędkością, którą chcecie się, no inaczej, no, moi uczniowie nie zamierzają w ogóle uczyć nikogo. To jest troszeczkę smutne, chociaż wiedzą naprawdę wiele. Naprawdę wiele wiedzą i bardzo się cieszę, że tak dużo wiedzą, a nie wchodzą w te grupy, gdzie stają się nauczycielami, bo wiedzą, jaki to jest obowiązek, a przede wszystkim obowiązek no, powiedzenia prawdy. A walka z prawdą jest najtrudniejszą walką, bo krótko mówiąc, potem jak powiedzieć to, że mówiłem prawdę. No w jaki sposób to powiem i w jaki sposób zrobię to, że jestem w tym momencie w nieskończoności myśli. I to jest na sam koniec. Trzymajcie się oczywiście z Bogiem i niech Was Bóg prowadzi, a Wy no patrzcie się, kiedy ruszę, no, bo znowuż coś się stało. Ja wiem, co się stało. No, wyjechałem na wakacje, no, nie? Na kilka dni tutaj u siebie w domku. No i nie było to dobrym pomysłem, no ale cóż, czasami trzeba odpocząć, a tam naprawdę odpocząłem, ale jeszcze przede mną Kraków. Jeszcze przede mną Kraków, dlatego że Kraków bardzo prosi mnie, żebym przyjechał, ponieważ przestrzeń muszę obejrzeć, a ja sobie bez Krakowa nie wyobrażam, bo jednak to jest stolica, no jednak to jest i tam jest ten czakram, na który bardzo liczę, który pomoże mnie nabrać tego, co nazywamy życiem. A modlitwa plus czakram daje naprawdę możliwość bycia. No i cóż powiedzieć na samym końcu? Jestem. Do zobaczenia. Do chyba jutra, bo jutro zrobię dalszy film. Chyba że dzisiaj się stanie Tadeusz, no to będziemy rozmawiać z Tadeuszem. Na razie. Do wieczora. Właściwie do wieczora, do następnego filmu, a dzisiaj 26. No i cóż, trzeba iść do przodu, iść i nie dać się ponieść fantazji. A fantazją jest najwspanialszą,
jest modlitwa. Tak jak mówi pan Cejrowski, odmów 3-krotnie i poproś. Ojcze nasz.